Tym razem zwiedzam Monachium oraz Wiedeń. Trochę dziwna kolejność, biorąc pod uwagę, że większość z podróżujących wybiera wariant Wiednia i Bratysławy. Ja jednak postanowiłem się udać do Monachium, a zwiedzanie zaczynam od pałacu Nymphenburg. Nazwa pochodzi od niewielkiego zamku, z którego rozpoczęto rozbudowę posiadłości, a którą wykreowała Henrietta Adelaida, a co oznacza zamek nimf. W mitologii greckiej boginie, aczkolwiek niższego rzędu. Budowa pałacu rozpoczęto w 1662 roku i reprezentuje typową architekturę barokową. Pałac jest własnością jednej z najstarszych dynastii niemieckich, Wittelsbachów, którzy współcześnie są ponoć uznawani przez jakobitów za prawowitych królów Anglii, Szkocji i Irlandii. Jakim cudem, tego nie jestem wam w stanie powiedzieć ani wytłumaczyć i mnie o to nie pytajcie. Tak twierdzi Wikipedia, z której czerpię swoją wiedzę i którą jedynie wam w skrócie przekazuję. Monachium to metropolia, której obręb zamieszkuje ponad 6 milionów mieszkańców. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że jest to aż tak duże miasto. Sądzę, że jest przeciętne wielkością i nie liczące więcej niżeli 800 tysięcy mieszkańców. Oczywiście o wszystkim się dowiedziałem z ciekawości już po przyjeździe, bo byłem trochę zdziwiony typowo aglomeracyjnym natłokiem. Kolejna najważniejsza atrakcja turystyczna w Monachium tuż po samym Bayernie, na który się też wybieram, jest to kompleks muzealny Pinotek. Stara Pinoteka została założona w 1836 roku. Pinoteka to z greckiego zbiór obrazów. Czy istnieje jakaś różnica pomiędzy muzeum a pinoteką poza nazwą? Odpowiedź jest prosta. Poza nazewnictwem nie. Muzeum również pochodzi z greki i oznacza miejsce mus, czyli bogiń inspiracji i sztuki. Początki muzeów współczesnych sięgają XVI wieku i miast takich jak Florencja i Rzym. Podobne obiekty istniały jednak dużo wcześniej w historycznej Grecji czy też Babilonie, ale ich konteksty społeczne i znaczenie z pewnością różniły się od obecnych, a głównie z ograniczeniem dostępności do podobnych zbiorów. Pinoteka jest jednym z najbardziej popularnych miejsc do zwiedzania w Monachium. Budynek Starej Pinoteki, czyli tym budynku, w którym ja teraz się znajduję, jest jednym z najstarszych kompleksów poświęconych sztuce w Europie. Stara Pinoteka mam na myśli, bo oprócz Starej Pinoteki są również dwa inne budynki, które jest Nowa Pinoteka, Neue tak zwana po niemiecku, oraz współczesna, czyli Modern. Czyli to jest jeden unikalny kompleks dzieł sztuki w jednym w sumie miejscu. Nie? Czyli to jest bardzo w sumie niespotykane, jeżeli chodzi o galerie sztuki, bo zazwyczaj one są porozrzucane po mieście, a tutaj w Monachium wszystko jest w jednym, można powiedzieć, że w jednym kompleksie. Moim pierwszym planem było zwiedzenie Nowej Pinoteki, ale obecnie jest w przebudowie i jak się dowiedziałem, dostępna będzie dopiero dla zwiedzających może dopiero za 3, może za 4 lata. Także jeżeli będziecie w Monachium, to Stara Pinoteka jest miejscem, które naprawdę warto zwiedzić, bo to jest budynek, można powiedzieć, historyczny. Jeden z najstarszych muzeów w Europie, w którym możecie zobaczyć wiele ciekawych dzieł renesansu i starych mistrzów renesansowych. Ja ogólnie nie mam wiele czasu, bo praktycznie w samym Monachium zostaję tylko przez 2 noce, 1 dzień można powiedzieć, bo przyjechałem wczoraj wieczorem, a jutro już wyjeżdżam z rana, a przyjechałem głównie na największą atrakcję Monachium, czyli mecz Bayernu, na który zaraz się wybieram, bo już jest prawie późna godzina.
Także do usłyszenia. Ganz ideell der großen Stars heranwuchs, vom Goldenen Schuh für 100 Tore bis zur Trophäen. Moim kolejnym przystankiem jest Wiedeń, jedną z najważniejszych kulturowych stolic Starego Kontynentu. Wiedeń został założony przez Celtów 500 lat przed naszą erą, a u początku naszego obecnego kalendarza stał się dla Rzymian posterunkiem granicznym chroniącym cesarstwo przed barbarzyńskimi Germanami. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Ja zaczynam zwiedzać Wiedeń od najistotniejszej atrakcji moim zdaniem, a mianowicie Muzeum Historii Sztuki, w którego zbiorach są liczne klasyki malarstwa. Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu zostało założone w 1891 roku, 2 lata po Muzeum Historii Naturalnej, które jest naprzeciwko, a którego jest odbiciem lustrzanym, bo są to dwie bliźniacze konstrukcje. Niestety zakupiony bilet uprawnia tylko do zwiedzania jednego z budynków. Pierwsze wrażenie z Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu jest po prostu wow. Tak można to powiedzieć. I myślę, że nawet osoby, które nie przepadają za muzeami, ani za tymi takimi klimatami bardzo ambitnymi i tak dalej, to będą mile zaskoczeni tym budynkiem. Wstęp do muzeum nie należy do najtańszych, bo kosztuje 18 euro, czyli w porównaniu do innych instytucji kulturalnych tego segmentu, można powiedzieć, czy w innych krajach, no to nie jest tak mało w sumie, ale myślę, że nie będą te pieniądze wyrzucone w próżnię, nie? Szczególnie, że większość osób tutaj będzie tylko raz w życiu, nie? Także 18 euro nie należy do najtańszych atrakcji turystycznych w porównaniu z innymi muzeami. W porównaniu z innymi muzeami, ale jest naprawdę warto. Jest tu kilka naprawdę takich klasyków
malarstwa, o których pewnie większość osób zainteresowanych sztuką i w ogóle malarstwem na pewno napotyka w różnych jakichś publikacjach. Oczywiście Wiedeń to wiele więcej niż piękna architektura i kultura. To również miasto pełne życia nocnego, dobrych klubów czy kafejek.